Hej, przygotowałyśmy 13 złotych rad, a w zasadzie Kaja przygotowała, jakich błędów nie popełniać przy budowie lub remoncie domu lub mieszkania. Zapraszamy. To trzeba wchodzić z kieliszkiem wina, z butelką nawet radzę, naprawdę, nie tak jest. Nie, że nożem tam jedziesz. No o tym to już w ogóle jest, to w ogóle nie ma opcji. Nie. Zastanówcie się nad tym, bo będziecie potem żałować bardzo. I też jest dramat. A mówili rodzice? A Donia nie słuchała. Nie, ma być ładnie, fajnie. Że dostaliśmy od niego taki pojemniczek z takim preparatem do rozpuszczania farb, którymi są malowane pokłady statków. A nie przez cały dom. Z koszyczkiem Ze na przykład. wszystkim, Tak, no, tak. Ja na wstępie chciałam tylko przeprosić za posiłkowanie się telefonem, bo na tym telefonie mam notatki, muszę o tym powiedzieć, bo to jest niekulturalne i ja bardzo zwracam na to uwagę, więc z góry Was za to przepraszam, ale jest mi wygodniej po prostu mieć telefon przy sobie, na który mogę zerkać, żeby niczego nie pominąć. Więc zaczynamy od pierwszej złotej rady. Jeżeli stoicie przed wyborem płytek do Waszego domu bądź mieszkania, to szczerze Wam polecam zastanowić się nad kolorami pośrednimi, czyli ani nie bardzo ciemne płytki, ani nie bardzo jasne. I teraz dlaczego? Na ciemnych płytkach widać kurz, widać osad, na jasnych płytkach również, może kurz nie jest aż tak bardzo widoczny, ale wszystkie paprochy, które są, jakieś resztki na przykład jedzenia w kuchni, czy jakiś brud, również jest bardzo widoczny. No w łazience podobnie, no W nie? łazience tak. Jeszcze zależy jak jasne, bo powiem Tak. z własnego doświadczenia, że mam białe kafelki Dramat, co? na podłodze w łazience, no więc w związku z tym też białą fugę i biała fuga i białe kafelki to jest dramat i absolutnie nie, A mówimy o podłodze, Tak, natomiast jeśli chodzi o ciemną podłogę, to akurat może nie kafelki, ale mam podłogę, w sensie panele ciemno-czekoladowe i też jest dramat. A mówili rodzice? A Donia nie słuchała. Nie, ma być ładnie, fajnie, ale nie, fakt, naprawdę. Tak, ale zwróćcie na to uwagę, dlatego że często jest tak, że patrzymy na jakąś rzecz i decydujemy się na nią, bo nam się ona podoba, nie myśląc o tym, jak ta rzecz będzie potem się w praktyce nam służyła i nam sprawdzała. I okazuje się, że dużo rzeczy, których jest bardzo ładnych, niestety jest bardzo niefunkcjonalnych. Tak. Jeżeli mówimy o podłodze, to naprawdę pośrednie odcienie, czy to będą odcienie brązu, czy jakiegoś beżu, czy szarości, czy jakiekolwiek inne, są najlepszymi odcieniami, dlatego że najmniej jest to na powierzchniach widoczne. Ja polecam takie w ogóle jakieś wzory, zygzaki, najlepiej kolorowe w kuchni, Tak, w łazience kropki, kwadraty, nie. Naprawdę, ale wtedy najmniej widać. Ale broń Boże jasne fugi. No chyba, że ktoś ma ochotę sprzątać notorycznie, ale jeśli nie, to naprawdę uwierzcie nam, to Znaczy, co się dzieje z fugami? Fugi od częstego mycia mopem, czy jakąś szmatą, czy czymkolwiek myjecie podłogi, po prostu się odbarwiają. I szarzeją. Oczywiście są preparaty, które jakby pomagają w utrzymaniu czystości, ale umówmy się, czyszczenie fug jest procesem bardzo i czasochłonnym. Nie każdy ma na to ani czas, ani ochotę. Ale wiesz, to nigdy nie wróciło do stanu takiej świeżości, bielości, więc w ogóle, no nie. Ale mogłaś sobie czarne fugi na przykład zrobić. Trzeba było. Albo szare i też by ładnie wyglądały. Trzeba było. Znaczy ja wiem, o co chodziło pewnie, żebyś miała jednolitą, ładną płaszczyznę i że fugi dobieramy kolorystycznie do odcienia podłogi, wtedy jest fajnie, natomiast zastanówcie się nad tym, bo będziecie potem żałować bardzo. Skoro zaczęłyśmy temat fug, to ja z własnego doświadczenia szczerze Wam nie polecam fugi Kerakolu, która jest fugą, teraz zapomniałam jaką, ale zaraz pojawi się napis, więc będziecie dokładnie wiedzieć. To była fuga, która robiła nam ogromne szkody w naszym domu. Była to swoista nowość, która wchodziła wtedy na rynek, fuga, która miała nie przyjmować żadnego brudu, nie miała się nie odbarwiać, nie zmieniać koloru. Co do tego to wcale tak nie jest, bo ona się odbarwiła w niektórych miejscach, w niektórych miejscach zrobiła się dużo ciemniejsza. Natomiast mieliśmy ogromny problem, jeżeli chodzi o kwestię usuwania tej fugi z płytek. Do tej fugi były kupowane specjalne preparaty oryginalne do czyszczenia płytek i okazało się, że niestety one nie działają, więc w naszym przypadku poprosiliśmy pana z firmy Kerakol, żeby przyjechał do nas do domu i zobaczył, co się dzieje, ponieważ nie byliśmy w stanie sobie z tym kompletnie poradzić. Płytki wyglądały tragicznie. Koniec
Koniec końców skończyło się na tym, że dostaliśmy od niego taki pojemniczek z takim preparatem do rozpuszczania farb, którymi są malowane pokłady statków. Jakiś taki bardzo silny rozpuszczalnik, trzeba było to w maskach odpowiednich używać, bo zapach był tak intensywny, że nie można było wytrzymać. W 2 miejscach w łazience mam niestety, ponieważ szorowaliśmy płytki szczotką taką ryżową, Drucianą. coś taką, no może nie drucianą, ale taką jak kiedyś były takie do zamiatania z takimi Jak wiecie, jak to się nazywa, to napiszcie. taką szczotą i w 2 miejscach mam niestety tą wierzchnią warstwę płytki troszeczkę zdartą, no bo nie mogliśmy tego doszorować, więc ja bardzo nie polecam. Zresztą w ogóle zwróćcie uwagę, że wszystkie nowości, które wchodzą na rynek, nie do końca są fajne, żebyście sobie eksperymentowali na sobie. Ja już się tego nauczyłam, że lepiej poczekać. Okazuje się, że paradoksalnie wcale nie są, wiele rzeczy nie jest takich super. One potem są udoskonalane albo wracamy do jakichś rozwiązań, które już były sprawdzone, dobre, no, można znane. przeczytać opinie też już Tak, wtedy, no nie, tak. więc faktycznie. Więc zwróćcie uwagę na pewno na fugi, jakie kupujecie i na odcień i na to, jaka to jest w ogóle fuga. Rzeczą, której my nie zrobiliśmy w naszym domu, której ja osobiście niesamowicie żałuję, jest to zainstalowanie zmiękczacza wody. Dlatego, że mamy wodę bardzo twardą, bardzo taką zmineralizowaną, która jest wodą zdatną do picia, ale niestety powoduje to, że podczas brania prysznica zostawiany jest niefajny taki osad, to jest od jakby preparatów, które używamy na ciało, natomiast woda, która nie jest wycierana do sucha i pozostaje na takich powierzchniach gładkich, na szybach, powoduje to, że zaczyna się robić taki osad, taki kamień, jeżeli jak ona wysycha. I niestety jest bardzo duży problem z doczyszczeniem tej kabiny, z racji tego, że woda jest bardzo twarda, więc na pewno radziłabym, żeby chociaż na część tą łazienkową zainstalować taki zmiękczacz wody, bo Wam bardzo ułatwi to później czyszczenie łazienki, która będzie dłużej wyglądała po prostu estetycznie. My przetestowaliśmy, ja nawet już nie wiem jakie ilości chemii specjalistycznej do mycia łazienek. Żadna z nich nie jest idealna i nie jest w stanie usunąć tego tak perfekcyjnie. A jeszcze kolejna rzecz, jeżeli macie okno w łazience i wpada Wam światło, to dużo bardziej, światło takie z zewnątrz, nie mówimy o sztucznym oświetleniu, dzienne, bardzo uwydatniane są wszelkie właśnie tego typu mankamenty, więc one są bardziej widoczne niż kiedy nie macie okna w łazience i zapalacie tylko górne światło jakieś, które macie, więc nad tym też się warto zastanowić, jeżeli chodzi o oświetlenie i doświetlanie łazienki. I teraz powiem o czymś, co jest na pewno rzeczą piękną, ale jak jest piękne, tak jest niepraktyczne i tutaj mowa o czarnych meblach. Zwłaszcza w kuchni. Ojeju! Powiedz, jakie to jest cudowne, prawda? Tak. Jak się chodzi i się pucuje cały czas Naprawdę, powierzchnię. i na jasnych, i na ciemnych. Ale nie, na ciemnych meblach, jak macie meble lakierowane, Jeszcze lakierowane właśnie. na wysoki połysk, zwłaszcza na wysoki połysk, w ciemnych kolorach, zwłaszcza czerni albo jakiegoś grafitu, to albo macie takie meble, których nie powinniście w ogóle używać w sensie dotykania, otwierania, korzystania jak nie z wnętrz, gotujecie, ale na chcecie mieć przykład. piękną kuchnię, to jak najbardziej. To jest taka kuchnia katalogowa, albo macie panią do sprzątania, która Wam przychodzi codziennie, chociaż ja kuchnię potrafię wycierać 2-3 razy, w sensie frontów w ciągu matko. dnia, bo Każdy palec, każdy pyłek. dosłownie, nawet nie chodzi o pyłek, ale palec, wiesz, Wiem. myjesz coś, gdzieś Ci woda Wiem. poleci po płaszczyźnie szafki i jest zaciek i jest on tak widoczny. Ale ja mam białe lakierowane i mam wrażenie, że jest to samo. Widać, ale nie widać aż tak. Jeszcze jak No tak, mamy czerń okno w jest. kuchni, tak jak mówiłyśmy w przypadku łazienki, które gdzieś tam pada w taki sposób, że jeszcze bardziej to uwidacznia, to ja szczerze nie polecam, warto się nad tym zastanowić, bo naprawdę kurz jest dużo bardziej widoczny. Wszelkie dotknięcia, wszelkie ślady. No wszystko generalnie. Tak. Jeżeli miałabym możliwość wybudowania po raz kolejny domu, na pewno zastanawiałabym się, nawet nie zastanawiałabym się nad tym. To jest rzeczą pewną, że zrobiłabym garderobę w pokoju dziecięcym. Dlatego, że tych rzeczy u dziecka jest tak dużo na każdym etapie, zwłaszcza na tym etapie, kiedy dziecko jest małe i mamy mnóstwo zabawek, maskotek, jakichś takich dodatkowych sprzętów, z których dziecko korzysta. I mając na przykład wcale nie jakąś ogromną powierzchnię tego pokoju, to ta garderoba naprawdę nam dużo załatwia. Zazwyczaj mamy szafy po prostu, Tak, nie? ale ograniczamy też przestrzeń przez to, Tak. że mamy szafę, bo nam się pokój od razu zmniejsza, Tak. więc my tego nie zrobiliśmy, ja szczerze tego żałuję i następnym razem już będę mądrzejsza o to doświadczenie, że w takich pokojach, w których domownicy przebywają dużo, fajnie jest mieć
przestrzeń na trzymanie swoich rzeczy, bo jest to bardzo Taką wygodne. oddzielną, tak, I nawet do przestrzeń. garderoby nie musimy wsadzać tylko, wiesz, samych ciuchów, tylko różne inne jeszcze Tak. graty, które nam I to jest w nie ogóle ostatecznie zaburzają. tańsze niż w ogóle kupowanie szafy jakiejkolwiek z różnymi rozwiązaniami w środku. Naprawdę, bo to czasem wystarczy tylko kawałek deski, to nawet nie musi być, to może być otwarta Znaczy środek, przestrzeń, ale to tak? jakby konstrukcja domu też Ci tą kwotę może podrażać, no bo No musisz tak, mieć jakby jakby- ściany, podłogi, dach i tak dalej, ale jeżeli jest taka alternatywa, to jak najbardziej. Ale masz rację z wnętrzem, że jakby nie potrzebujemy mega designerskich rzeczy do środka. Prątów, które często Tak. są drogie i uchwytów jakichś nie wiadomo czego, no nie, więc w ogóle garderoba to fajna rzecz. Bardzo. Wracając do kuchni, czyli do miejsca, które kobiety może nie lubią, nie każda kobieta lubi najbardziej, Chcesz ale powiedzieć, spędzają, które- no właśnie. spędzają tam często dużo czasu. Ja nie polecam blatu kuchennego, który jest wykonany z korianu. My w tym momencie mamy korianowy blat w kuchni w ciemnym kolorze. Jest to materiał, który z jednej strony jest bardzo fajny, jest bardzo plastyczny, można robić powierzchnię w jednym kawałku, gdzie nie widać łączeń, więc jeżeli chodzi o kwestię zwracania uwagi na takie szczegóły, to jest to świetna opcja. Natomiast jest to materiał, który jest plastyczny, ale jest miękki. Jeżeli postawicie na blacie korianowym talerz czy kubek i przesuniecie go tak po prostu po tym blacie, to gwarantuję Wam, że zostaną na tym blacie rysy. Oczywiście można takie blaty polerować, ale umówmy się, jaka kobieta czy jaki facet Ale bez ma sensu. ochotę raz w miesiącu brać sprzęt do polerowania blatów, No żeby nie ten po blat to- wyglądał estetycznie, Tak. więc w ogóle głupota. Ale jeszcze gdyby to było tak, że ten korian jest materiałem tanim, to jakoś stwierdzasz, ok, rekompensuje mi to. Korian nie jest materiałem tanim, jest stosunkowo drogim materiałem. Wanny są robione z korianu, umywalki są robione z korianu, ale jest to materiał, który się rysuje, więc dla kogoś, kto zwraca na to uwagę, to ja radziłabym zastanowić się nad tym, żeby wybrać coś innego. Znaczy, wiesz, no ma służyć, tak? Ma Tak. służyć przez lata, więc nie powinno tak być, że położysz tylko talerz, bo to przecież Dosłownie tak jest. nie, że nożem tam jedziesz. No o tym to już w ogóle jest, to w ogóle nie ma opcji, ten nie, blat, nie. tylko przesuwasz Tak. talerz, no come on, w ogóle, no nie. No nie. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, jakie oświetlenie powinniście zrobić u siebie w domu, żeby wyeksponować elementy, które są piękne i warte wyeksponowania, to zastanówcie się nad tym, że jeżeli decydujecie się na oświetlenie LEDowe, które idzie po jakiejkolwiek płaszczyźnie, czy pionowej, czy poziomej, musicie mieć tą płaszczyznę idealną. I tutaj nie ma żadnych kompromisów. Musicie mieć fachowca, który Wam tą powierzchnię przygotuje w taki sposób, że ona będzie idealnie równa, dlatego że światło LEDowe uwydatnia każdy, nawet najmniejszy mankament. Bardzo często w domach czy w mieszkaniach widzi się LEDowe podświetlenie schodów. No i tak, widzimy kurz, bardzo widzimy kurz i widzimy każdą nierówność. My mamy taką sytuację u nas w łazience, że bardzo chcieliśmy mieć przy wannie pionowe podświetlenie LEDowe całej płaszczyzny ściany i panowie, którzy robili nam łazienkę, pokazali nam, jak nieperfekcyjne są płytki, które kupiliśmy. I nie chodzi o kupowanie płytek, które są z drugiego czy z trzeciego gatunku, wadliwe. tylko procesy technologiczne są takie, a nie inne, że te płytki, im są większe, nie zachowują takiej idealnej bardziej wygięte. wygięte. Bo to jest proces wypalania płytki. Ja nie wierzyłam w to, potem nawet dzwoniłam do firmy mówiąc, że kurczę, coś jest nie tak. Okazało się, że nie ma możliwości reklamowania tej płytki jakby na tą konkretną okoliczność ze względu na to, że no tak po prostu jest. I koniec końców jest tak, że boki płytki się schodzą idealnie, natomiast jak się przejedzie palcem, to na środku czuć taką wypukłość. No i ta wypukłość nie jest widoczna w ogóle gołym okiem, kiedy wchodzimy i mamy oświetlenie takie dzienne bądź oświetlenie sztuczne, które jest oświetleniem sufitowym. Natomiast w momencie, kiedy włączamy oświetlenie LEDowe, które właśnie idzie pionowo po tej powierzchni, to trzeba wchodzić z kieliszkiem wina, z butelką nawet radzę, naprawdę. Wygląda to bardzo nieestetycznie, jakby nie jest to niczyja wina, natomiast trzeba mieć świadomość tego i to samo jest w przypadku właśnie powierzchni pionowych. Musicie mieć naprawdę idealne płytki. Poziomych. Tak, poziomych. Musicie mieć naprawdę idealne płytki, idealnie położone, bo każda nierówność, każda różnica wysokości w płytce, że tam są milimetry dosłownie, to oświetlenie LEDowe bardzo to uwydatnia.
I analogiczna sytuacja jest w przypadku okien, które mamy, zwłaszcza okien, które dochodzą nam do podłogi, czyli pięknych, dużych okien, które teraz są bardzo modne, bardzo powszechnie pięknie stosowane wygląda, tak. i Dużo w domach, światła ale w wpada. mieszkaniach tak samo Tak, jest, prawda? no. Więc daje nam to piękne doświetlenie pomieszczenia, ale, no to wiecie co, no zawsze jest coś za coś. No właśnie, po ma coś prostu. pięknie wyglądać albo być praktyczne, nie? I są takie godziny w ciągu dnia, kiedy to światło pada nam właśnie po płaszczyźnie w taki sposób, że każda kropelka, która Wam zaschnie na podłodze, każdy kurz, każdy pyłek, jakikolwiek brud jest bardzo mocno widoczny. Ja osobiście bym się na pewno nie zdecydowała na to, żeby zrezygnować z takich okien, bo uważam, że nie ma nic fajniejszego jak jasne pomieszczenia, w których się po prostu w ciągu dnia dużo lepiej spędza czas, bo człowiek jakoś tak w ogóle w jasnych pomieszczeniach jest fajniej. Natomiast no, trzeba być świadomym tego, że no, jest taka pora, gdzie można się Pomijając wkurzać. tą jakby powierzchnię mycia okien, to O, jeszcze tak. rozumiem, że jakby kąt padania powoduje, że Tak. cała podłoga jest podświetlona Tak. bardzo mocno. Musiałoby być permanentnie czysto, więc Tak. jeżeli ktoś nie pracuje na przykład i lubi sprzątać, Albo ma robota, która albo ma sprząta. robotę, albo ma panią, która sprząta, no to jak najbardziej. Dokładnie. Przechodzimy teraz do kominka, który jest rozwiązaniem również bardzo powszechnym, jeżeli chodzi o domy. Zwróćcie uwagę na to, że są rejony w Polsce, które w okresach, kiedy jest okres grzewczy, nie mają możliwości dogrzewania pomieszczenia kominkami takimi typowymi na drewno ze względu na smog. Paradoksalnie pewnie w perspektywie kilku lat będzie tak, że coraz większe rejony będą z tej możliwości wyłączane, więc jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby zrobić u siebie w domu kominek, może się mocno rozczarować w perspektywie kilku bądź kilkunastu lat, że nie będzie mógł z tego kominka korzystać. Więc ja tutaj zastanawiałabym się nad opcją robienia kominków, biokominków, które jakby możemy używać dowolnie i nie będziemy mieli z racji tego żadnych ograniczeń. Ponadto łatwiej się chyba, łatwiej jest utrzymać czystość, no nie? Przy tych Tak. kominkach, a nie jeszcze Nie ma musisz... tego dymu, który Tak. jest przy paleniu drewna, Właśnie. ani tego zapachu, i o ile komuś to nie przeszkadza, chociaż niby są te kominki, które mają te powłoki samoczyszczące się, my takie mamy, w ogóle nie ma czegoś takiego jak powłoki samoczyszczące, ani powłoki, które nie przyjmują czegoś, tam wszystkie przyjmują i to jest bzdura, to jest chwyt marketingowy. Tak. Dokładnie tak samo jak jest w przypadku, jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, firmy Villeroy Boch, która robi toalety, robi No tak, umywalki i mają taką opcję powierzchni, która podobno nie przyjmuje osadu i kamienia. Nieprawda, przyjmuje tak samo. Mam ją w domu, użytkuję ją 5 lat i to jest w ogóle bzdura, to jest chwyt marketingowy, ale no tak jest. Przedostatnia rzecz, dobra wentylacja w domu i dobra wentylacja w pralni. Zazwyczaj pralnie są miejscami, które są dosyć małe, mają dosyć małą powierzchnię, jest dużo wilgoci poprzez suszenie tego prania. Często nie ma okna, no nie? Często nie ma okna, albo okno jest na tyle małe, że nawet otwarcie tego okna bądź uchylenie go nie do końca daje nam zamierzony efekt. Jeżeli mamy okres taki, gdzie możemy to pranie wystawić na zewnątrz, bo jest wiosna, czy lato, czy nawet jakaś ciepła jesień, to jest ok. Natomiast w okresie zimowym bądź jesiennym, kiedy jest okres deszczowy, no mamy problem, więc musimy to pranie suszyć w pomieszczeniu zamkniętym i często jest potem tak, że jest taki niefajny zapach tego prania, więc albo duże okno, albo fajną opcją byłoby na przykład wyjście, czyli mamy drzwi z pralni, gdzie możemy od razu te drzwi otworzyć albo z tego pomieszczenia wystawić jakąś suszarkę. A nie przez cały dom. Z koszyczkiem Ze na przykład, wszystkim, tak. No wiesz tak. jak to wygląda, jak na przykład masz na środku działki porozstawiane Ale jakieś już suszarki, pomijając, tak? wiesz, wygląd, no, nosisz w ton, Tak. we w ton, to jest ciężkie, no. I niewygodne. Także na etapie projektu warto się nad tym zastanowić. I ostatnia rzecz, która jest taką rzeczą, taką dla mnie bardzo, bardzo ważną, żeby pomyśleć o tym, żeby robić sobie taką ponadczasową, dobrą, klasyczną, ładną, elegancką bazę. Chodzi mi o to, że dużo łatwiej jest zmieniać dodatki w domu, które możemy na każdym Zdecydowanie, etapie, to jest mniej kosztowne, wymaga mniej czasu, mniej pracy, daje nam równie fajne efekty wizualne, niż nagle remont mieszkania, przebudowywanie czy przemalowywanie. Czyli co, białe ściany, Jasne ściany, które są piękną, elegancką, bardzo ponadczasową bazą i wtedy bawimy się kolorami dodatków. I w każdej sytuacji, kiedy chcemy coś zmienić, jakby nie mamy rewolucji w domu. tak. I co, przeszłyśmy już do końca? Dobrnęłyśmy! Dobrnęłyśmy do końca. Nie, tak się zamyśliłam, bo fantastyczne są te rady, więc cieszę się, że Kaja
robiła już dom, znaczy budowała dom i możemy wszyscy z tego skorzystać. No i już, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia! Cześć!